Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo, w którym będziemy budować wybieg dla konia przewalskiego. Nie będzie to zwykły wybieg, będzie to wybieg z kopułą. Tak jak obiecałam, tak właśnie stwierdziłam, że to nagram, ale jest jeszcze jedna informacja. Na kanale jest już prawie 300 subskrypcji. Moje serce się raduje i aż z tej radości mogę Wam zdradzić, że następną grą na kanale, która już niedługo się pojawi, będzie to polska gra RPG, której rozgrywka toczy się w wielokulturowej Polsce w roku 1905. Być może wiecie, jaka to gra, a być może nie wiecie, ale mnie ona najbardziej zaciekawiła z tego względu, że właśnie dzieje się w Polsce, takiej starej Polsce, jeszcze z tych takich czasów przedwojennych, dlatego z wielką chęcią wrzucę to na kanał. No i też oczywiście obiecuję Wam, że jeżeli tych 300 subów faktycznie uda się dobić na kanale, to nie będę Wam próbowała wcisnąć kursu pod tytułem 300 subów, moje sekrety sukcesu. A teraz możemy przejść do odcinka i być może zwróciło Wam się w oczy, że to zoo wygląda nieco inaczej, albo właściwie wyszło na to, że stworzyłam nowe wejście do zoo w stylu australijskim, ponieważ odblokowałam sobie motyw australijski, o czym w sumie nie wspomniałam w poprzednim odcinku, w tych 18 takich rzeczowych poradach, bo badania techniczne też są istotne. Ja już mam odblokowane wszystkie, ale jeżeli chcecie mieć więcej elementów do budowy, to odblokujcie sobie wszystkie te motywy. Wszystko najlepiej odblokować. Szczególnie też bariery. Między innymi dlatego, że możecie dzięki temu mieć lustro weneckie. Także zwierzątka, które są płochliwe, nie będą się płoszyć, nie będą zestresowane, bo ludzie gapią się przez szybę na nie, tak? Ale dobra, to już odbiegam trochę od tematu, więc wracam na właściwe tory. Tutaj jest nowe wejście do zoo w stylu takim bardziej właśnie australijskim, sobie zbudowałam. I tutaj będę budowała właśnie wybieg dla koni przewalskiego, które są obecnie w magazynie. A tamto zoo, tamta część zoo, niech sobie na razie prosperuje. Myślę, że będę stopniowo przerzucać to wszystko na tą stronę. No bo tam trochę nie zrobiłam tak, jak chciałam i stwierdziłam, że zacznę po prostu tutaj od nowa. Ok, jesteśmy już w odpowiednim miejscu. Ja swoją twarz schowałam, no żeby po prostu nie zasłaniała ważnych elementów. Tutaj zrobimy jakiś naprawdę mikrowybieg na jakieś mikrozwierzątka. Na przykład na jakieś fenki albo... No żółwie to nie, ja tutaj nie znoszę żółwi. Okej, mam ścieżkę tak szeroką, jak chciałam. Początkowo miałam inny zamysł, ale jak mówię, koncepcja się co chwila zmienia. Dobra, musimy teraz zbudować jakiś wybieg i ta kopuła, stwierdziłam, że no lepiej będzie ją budować tutaj na ziemi, w sensie na niższym poziomie. I jeszcze nie próbowałam jej budować na jakimś podwyższeniu, wzniesieniu i tak dalej, więc zacznijmy po prostu od tego miejsca. I ta kopuła najlepiej sobie od razu ustawić to wyjście, tylko niech no ja teraz znajdę, to będzie gdzieś tutaj w wybiegu? Nie, to będzie gdzieś w barierach. Jest wejście do kopuły obserwacyjnej. I to wejście do kopułki trzeba sobie ustawić właśnie przy jakiejś ścieżce. Tu nie jest nic w sumie nadzwyczajnego, tak szczerze mówiąc. No i od tego miejsca możemy już w sumie prowadzić ogrodzenie, wybieg. Okej, wybieg mam gotowy. Kopułę przeniosłam jednak w to miejsce, bo chciałam stworzyć dwie kopuły, ale nie można mieć dwóch kopuł. Dwóch wejść, dwóch kopuł nie można mieć, ale to nic, to będzie jedna, a tam wymyślę coś innego i już nawet mam jakiś plan. Weźmy teraz sobie tą kopułę, no i tu jest, że brak kopuł. Przejdźmy tutaj do sieć kopuł, umieść kopułę, a z automatu nam otworzy już poszukiwany przez nas przedmiot i ustawię to mniej więcej tutaj, chociaż mogłabym to w sumie dać na środku, ale nie, bo mam plan. To postawię to tutaj. Okej, i gotowe. I to jest cała filozofia tutaj stawiania tych właśnie wybiegów z kopułami obserwacyjnymi. Jest otwarte, jest, czystość też jest, bo tutaj będzie przechodził pracownik i ją pucował. Tak, także no i możemy sobie przejść do widoku kamery. I to też jest fajne, bo sobie widzimy, jak właśnie tutaj wszystko widać. Nie wiem, czy tu można coś zmieniać, chyba nie. Także ja może obrócę widok na drugą stronę. A nie, mogę obracać kamerą. Okej, mogę. Czyli ja sobie tutaj będę widziała, tak jak będą widzieli to goście. Tak, tutaj wisi w powietrzu już przygotowany wzór ogrodzenia, jaki będzie, bo ten mur oczywiście nie będzie taki, tylko będzie niewidoczny, a będzie takie coś, ale mniejsza z tym, nie to teraz jest istotne.
I skoro już wiecie, jak robi się wybiegi z kopułami, to możecie wyłączyć odcinek, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak ostatecznie będzie wyglądał wybieg dla koni Przewalskiego z moim tutaj tajnym pomysłem, projektem, to zostańcie i oglądajcie dalej. Będę co jakiś czas Wam pokazywać postępy z mojego tutaj projektu. Koń Przewalskiego z łaciny Equus ferus, przewalski. Wielkość populacji na wolności 1900 reintrodukowanych osobników żyjących półdziko w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Koń Przewalskiego to gatunek dzikiego konia żyjący na stepach Mongolii, znany również jako taki. Dziki koń mongolski i koń dżungarski. Koń Przewalskiego jest mniejszy i ma bardziej krępą budowę niż większość koniowatych. Długość jego ciała wynosi od 2,1 do 2,6 metra, a wysokość w kłębie od 1 do 1,5 metra. Jeżeli nie wiecie, czym jest kłąb u koniowatych, jest to wysokość mniej więcej na poziomie jego łopatki. Dorosłe osobniki ważą od 250 do 360 kg. Samce mogą być nieco większe od samic, jednak u tego gatunku nie obserwuje się wyraźnego dymorfizmu płciowego. Umaszczenie jest pomarańczowo-brązowe z jaśniejszym spodem, podkreślone przez gęstą czarną grzywę, gruby czarny ogon i czarne nogi. Jeżeli nie wiecie, czym jest dymorfizm płciowy, są to tak naprawdę po prostu różnice u tych osobników, u samic, jak i u samców. Najlepszym przykładem będzie na przykład paw. Samice są zazwyczaj białe, a samce barwne, kolorowe. Czasami tą różnicą są też na przykład kły, jak u słoni. Wiadomo, samce mają duże kły, samice mniejsze. Koń Przewalskiego wyginął około lat 60. ubiegłego wieku z powodu utraty siedlisk oraz nadmiernych polowań i występuje obecnie jedynie w niewoli. Gatunek ten można uznać za wymarły w środowisku naturalnym, ponieważ wszystkie istniejące w parkach narodowych i rezerwatach przyrody populacje są starannie monitorowane oraz są rezultatem programów hodowlanych i ponownego wprowadzenia do środowiska naturalnego. Jednak dzięki tym wysiłkom reintrodukcyjnym koń Przewalskiego został w 2011 roku skategoryzowany na nowo jako gatunek zagrożony wyginięciem, a jego populacja jest nadal ściśle obserwowana w celu maksymalizacji reprodukcji i minimalizacji chowu wsobnego. Konia Przewalskiego można spotkać w Mongolii, Chinach, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i Białorusi. Potrzeby społeczne konia Przewalskiego. Konie Przewalskiego żyją w zwartych stadach, które składają się z kilku haremów z jednym dorosłym ogierem, kilku samic oraz ich młodych. Młode samce, które nie mają jeszcze własnego haremu, oraz stare samce, które swój utraciły, żyją w stadach kawalerskich. Rozmnażanie. Kiedy młoda samica konia Przewalskiego osiąga dojrzałość płciową, jest albo zdobywana przez ogiera, albo dobrowolnie opuszcza swoją rodzinę i dołącza do haremu ogiera. Pozostaje w haremie pierwszego ogiera, z którym odbywa kopulację. Ogiery w ciągu swojego życia pozyskują wiele samic, powiększając swoje haremy do momentu, gdy nie są już w stanie ich obronić. Stare ogiery, które utraciły swój harem, mogą dołączać do stad kawalerskich. Klacze są w ciąży przez od 11 do 12 miesięcy, po czym rodzą jedno źrebie. Śmiertelność źrebiąt u dzikich koni Przewalskiego wynosi 25%, przy czym 85% z tych zgonów jest spowodowanych przez niespokrewnione ogiery próbujące ponownie doprowadzić samicę do rui. Klacze mogą zajść w ciążę już 7 dni po porodzie. Przez pierwszy miesiąc życia źrebięta żywią się wyłącznie mlekiem matki, a następnie zaczynają spożywać pokarm stały. Odstawienie od mleka matki ma miejsce pomiędzy 8 a 13 miesiącem życia, a karmienie ustaje zwykle wraz z urodzeniem się kolejnego źrebięcia. Konie Przewalskiego osiągają dojrzałość płciową w wieku 2 lat, ale samice rzadko kopulują przed 3 rokiem życia, a samce nie dążą aktywnie do utworzenia własnego haremu do 5 roku życia. Źrebięta płci żeńskiej pozostają w swym rodzinnym haremie do czasu, gdy zostają zdobyte przez innego ogiera. Natomiast źrebięta płci męskiej zwykle opuszczają rodzimą grupę między 1 a 2 rokiem życia, gdy więź z matką słabnie. Młode samce tworzą stada kawalerskie, w których toczą udawane walki i pojedynki, prawdopodobnie w ramach treningu przed okresem dojrzewania, kiedy to będą musiały walczyć o swój harem i go bronić.
Koń przewalskiego maksymalnie żyje 25 lat, zarówno w przypadku samic, jak i samców. Jeśli chodzi o wagę, jest również taka sama. Maksymalnie dochodzi do 305 kg. Ciekawostki o koniach przewalskiego. Pierwsza. Dokładny status taksonomiczny konia przewalskiego jest nadal przedmiotem dyskusji. Niektórzy twierdzą, że jest on podgatunkiem konia domowego, podczas gdy inni klasyfikują go jako odrębny gatunek dzikiego konia. Ciekawostka druga. Koń przewalskiego ma 33 pary chromosomów, podczas gdy współczesne konie domowe mają ich 32, co wskazuje na to, że genetycznie wyodrębniły się dawno temu. Ciekawostka trzecia. Koń przewalskiego to gatunek dzikiego konia jako ostatniego ocalałego dzikiego konia na świecie, który nigdy nie został oswojony. Ciekawostka czwarta. Być może wydaje się to okrutne, że młode osobniki zostają wyrzucone ze stada, jednak dzięki temu zapobiega się chowu wsobnemu. Ciekawostka piąta. Konie przewalskiego są najstarszą rasą koni na świecie. I na koniec krótka historia koni przewalskiego. Dzikie konie przewalskiego po kilkuset latach wracają na stepy Kazachstanu, ale od początku. Konie przewalskiego od tysięcy lat zamieszkiwały stepy od Rosji po Kazachstan, Mongolii i północne Chiny. Niestety zwierzęta te masowo były zabijane dla mięsa, dlatego na wolności widziano je po raz ostatni pod koniec lat 60. XX wieku. W ten sposób zniknęły nie tylko konie, ale też zaczęły się degradować ekosystemy będące ważnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, na których dawniej masowo wypasali się roślinożercy. Cóż, naczynia połączone. Dalsza historia koni przewalskiego przypomina dzieje naszych żubrów. Gatunek ten udało się odbudować dzięki rozmnożeniu zaledwie kilkunastu żyjących w niewoli osobników. Obecnie liczebność koni przewalskiego sięga 2,5 tysiąca sztuk, z czego połowa żyje na wolności w Chinach, Mongolii i Rosji. Niedawno dzikie konie przewalskiego przybyły i do środkowego Kazachstanu, gdzie nie widziano ich od kilkuset lat. Akcję zorganizowało Zoo Praga, a transportem zwierząt zajęła się czeska armia. Konie pochodzą z hodowli w ogrodach zoologicznych w Pradze, Niemczech i Francji. Na razie wypuszczono ich 7, a docelowo ma być ponad 40, tak by stworzyły stabilną populację. A jeśli w nazwisku Przewalskiego doszukujecie się polskich akcentów, to macie rację, ale nie tak, jak sądzicie. Otóż Mikołaj Przewalski był rosyjskim geografem i generałem armii carskiej. Jeśli chodzi o związki z Polską, to ów wojak wziął udział w tłumieniu powstania styczniowego, do czego zgłosił się na ochotnika. Potem przez 3 lata był nauczycielem geografii w szkole wojskowej w Warszawie. Następnie wysłano go na Daleki Wschód, a podczas jednej ze swoich podróży do Tybetu opisał gatunek dzikiego konia stepowego, nazwanego koniem przewalskiego. Ten ostatni fragment pochodzi ze strony Crazy Nauka. I to właściwie już tyle na temat koni przewalskiego, a teraz zapraszam do dalszego oglądania materiału.
A więc mój wybieg dla koni Przewalskiego jest ukończony i wcześniej niechcący usunęłam sobie wejście do kopuły obserwacyjnej, ale już jest z powrotem, już działa i goście mogą z tego korzystać. Tak wygląda tutaj ten obszar podczas nocy. Za chwilę zrobi się jasno. Oj, cyk, mamy gotowe. No i tak właśnie wygląda cały wybieg. Tutaj jest stajnia, zaczniemy od stajni. Małe takie pomieszczenie gospodarcze dla dozorcy. Dużo słomy rozsypanej praktycznie losowo, no ale to dlatego, żeby dodać trochę realizmu, że te zwierzęta przecież nie mają ułożonej ładnie słomy, tylko zawsze ją gdzieś tam rozrzucą, tak? Tutaj jest właśnie owa kopuła. Postawiłam drugi karmnik na jedzenie, ponieważ koni mam całkiem sporo, no i brakowało trochę jedzenia momentami. Tutaj mają piękne jeziorko w wydrążonej skale. Nawet myślałam, żeby wyłożyć to jeszcze bardziej tutaj kamieniami. Może tak zrobię, może nie. Póki co idziemy do góry, czyli właśnie na ten tutaj podest. Jak zaraz zobaczycie, to się bardzo sprawdza. Koniki przychodzą tutaj, korzystają z tych atrakcji. Goście mogą je oglądać z bliska i naprawdę super to wygląda. Tutaj dostawiłam sobie daszek właściwie skopiowany z projektu toalety, która jest gotowym projektem. No i stąd jest widok na cały wybieg. Jest bardzo prosty jak dla mnie, ale to uznałam, że koniki Przewalskiego są dzikimi zwierzątkami i one nie potrzebują jakichś tutaj nie wiadomo jakich kolorów, luksusów i tak dalej. Tutaj widzę, że w ogóle chyba nie chodzą, chociaż nie, jeden tu przywędrował, ale nie znalazł tu nic ciekawego, więc pewnie stąd odszedł. No i co? No i tu jest strefa oczywiście dla gości, o której przed chwilą mówiłam. Jeszcze dość pusto, goście się dopiero zbierają, a kiedy zbuduję kolejny wybieg tam za tym podziemnym mini tunelem, no to wtedy gości będzie więcej, bo będą mieli dalszą część podróży. To jest też dobre, żeby właśnie goście mieli gdzie iść dalej, żeby nie musieli zawracać. Póki co zawracają, więc no, trochę minie czasu, zanim się ich zbierze tutaj większa grupa. A tutaj tablica informacyjna i też można sobie właśnie w ten sposób je montować. Nie trzeba wcale na tych gotowych stojakach, tylko dowolnie, wszystko tu można dowolnie robić. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój wybieg dla koni Przewalskiego. Konikom, jak widać, się bardzo podoba. Gościom póki co tak, jest kopuła obserwacyjna, jest taras, no i blisko mają jedzenie, napoje oraz możliwość zrobienia siusiu.